jest bliżej tego tysiaka właśnie. I tutaj widzimy, jeden z filmów nawet osiągnął pułap $15, czyli zbliżył się do tego rekordowego wyniku z poprzedniego roku. Tam, przypomnę, chyba to było w okolicach 16 czy 19, już nie pamiętam, kurczę, ale tak to było. Na koniec jeszcze rzucimy sobie okiem na rok 2023 dla przypomnienia, ale na razie idźmy przez poszczególne miesiące. Kolejny miesiąc to marzec. Ogólnie luty, marzec to były te czasy, kiedy ruszyłem z kanałem, z tym sklepem internetowym, więc tam też wtedy był fajny ruch na kanale. I w marcu widzimy jest 266, czyli cały czas tendencja zwyżkowa. To już takie wyniki w dniu premiery filmu 13. Trochę lepiej jest coraz lepiej, ale oczywiście zdarzają się ciągle te dołki na poziomie $6. Widzicie, kiedyś dla mnie dołek to był poziom $2, teraz to jest poziom $5 za dzień. Sam też fakt, że tych filmów na kanale jest coraz więcej, no bo z każdym tygodniem przybywają dwa, sprawia, że ta średnia zarobków rośnie, bo wiadomo, że te stare filmy też się w jakiś tam sposób odtwarzają, ludzie po nie sięgają. Duża część widowni też przybywa z TikToka, gdzie właśnie chociażby interesują się treściami jedzeniowymi i właśnie takich filmów mogą znaleźć dużo. O, teraz jest git. Kwiecień prezentuje się pod kątem zarobków podobnie. Nie ma tu jakichś większych wyskoków. W ogóle zwróćcie uwagę, że podobnie jak w poprzednim roku, moja krzywa zarobków jest bardzo podobna. Nie ma żadnych takich szczytów niespodziewanych. Raczej są to właśnie takie górki, dołki, górki, dołki. Zresztą pamiętajcie, że też na wykresie, jak zobaczycie progres nigdy nie wygląda tak. Progres to jest zawsze góra, dół, góra, dół, góra, dół. I gdzieś tam w skali roku możecie obserwować, że to idzie do góry. Albo nie. Lepiej, żeby szło, prawda? No, lecimy dalej. Maj. W maju. Maj to był mój najlepszy miesiąc do tej pory. Znaczy się do maja, bo potem podpowiem wam, że tylko, że będzie lepiej. Natomiast w maju, moi drodzy, zarobki $306, czyli już jakieś 1200 zł. I widzicie, że sytuacja, kiedy mamy tutaj 13-15 dolców za odcinek, przepraszam, nie za odcinek, ale za premierę, zdarzała się kilkukrotnie. I ogólnie maj to jest chyba taki dobry okres reklamowy, podobnie jak listopad. To są dwa takie najlepsze okresy na YouTubie, gdzie kasa jest naprawdę dobra. Więc chodźmy dalej. Teraz przechodzimy do okresu wakacyjnego, który niestety jest nieco gorszy zazwyczaj, ale widzimy, że tutaj czerwiec jeszcze solidnie do góry. I w czerwcu mamy po 15 dolców. Jest sztosowo, naprawdę jest sztosowo. Lipiec. Gdzieś pamiętam, tutaj był taki spadek. Nie wiem, czy to będzie w lipcu. O, lipiec. Właśnie, spójrzcie na to, 262. Lipiec to jest taki miesiąc, lipiec, sierpień, wakacyjny, więc ogólnie na YouTubie hajs z reklam jest niższy. Inny problem jest też taki, że ludzie mniej oglądają YouTube'a, ponieważ są na wakacjach. I duża część widowni ubywa, robi inne fajne, ciekawe rzeczy, zamiast gapienia się w telefon czy w telewizor. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zresztą taki powinna być naturalna kolej rzeczy. Natomiast trzecia rzecz, którą zaznaczyć też warto, to fakt, że mało mniej ludzi potrzebuje kontentu ASMR w momencie, kiedy nie chodzi do szkoły, ma urlop czy wakacje, bo ludzie są po prostu z reguły bardziej wyluzowani i nie muszą się odstresować na przykład na wieczór, nie mają takich problemów z zaśnięciem i tak dalej, więc jakby ja to też rozumiem, ja też na wakacjach trochę mniej oglądam ASMR, chociaż ja jestem tak uzależniony od tego, że
18,67 pod koniec września. Jestem ciekaw, co to za film wtedy wleciał, który zgarnął aż takie zarobki. Lecimy dalej. Październik. Jeśli chodzi o październik, mamy $351. Mój rekord kolejny. No i tutaj zarobkowo widzimy, że 18,99, więc naprawdę znów fajny wynik. Taki, który daje nadzieję na jakieś lepsze spojrzenie na przyszłość. Ale teraz pora na listopad. Na listopad, czyli absolutnego króla. $431 za listopad, czyli najlepszy miesiąc dla youtuberów. Nie ukrywamy, bo jest Black Friday, bo idą święta. Jest tych wszystkich takich okazji bardzo dużo do tego, żeby reklamodawcy płacili za reklamę na YouTubie, przez co poziom zarobków youtuberów wzrasta. W listopadzie też wpadło mi kilka współprac. Oczywiście nie zrealizowałem ich wszystkich, bo część z nich nie dogadałem się z reklamodawcami w kwestiach finansowych. Część z nich po prostu totalnie nie pasowała do tematyki kanału. Natomiast co ciekawe, też możecie zobaczyć tutaj, że w ogóle wybrnęliśmy poza 20 dolców za dzień, $24 w poniedziałek 25. Nie wiem, czy to nie był film z premierą mojego nowego samochodu, boże, premierą, odbiorem. Natomiast właśnie te filmy, gdzie tutaj wjechała ta tematyka samochodowa częściej, zwróćcie uwagę, naprawdę zaczęły fajne zarobki wpadać, szczególnie kiedy szukaliśmy auta. Później był ten motyw, kiedy odbierałem samo auto z salonu, auto w salonie, bo to nie było auto nowe z salonu. I tutaj fajnie wywindowało to w górę zarobki. Zgrało się to też świetnie z tymi współpracami i muszę przyznać, że finansowo ten YouTube coś zaczął w tym roku przynosić jakieś większe zyski. Jeśli chodzi o współpracę, no to tutaj na YouTubie na razie chyba widzieliście tylko dwie. Na pewno zobaczycie ich więcej na TikToku, bo tam też coś się zaczęło dziać takiego współpracowego częściej. I o dziwo, jeśli chodzi o zarobki od filmów na TikTok w porównaniu do tych na YouTube, to okazują się dość porównywalne, co mnie rozbawiło, no bo jednak na YouTube robicie film długi, na TikToka robicie krótki film dedykowany, minutowy. Ale jak się później nad tym zastanowić i wziąć pod uwagę, ile pracy wkładacie w zrobienie dobrego filmu minutowego, a ile wkładacie pracy w zrobienie dłuższego filmu, to mniej więcej wychodzi na to samo. Serio. Czasami nawet więcej, bo musicie nad montażem z krótkim filmem popracować dłużej, żeby to wszystko fajnie pociąć, żeby to miało płynność, dynamikę, która się spodoba klientowi. Więc tak, ale nie narzekam, bo w końcu coś się dzieje i szczerze jest to mega motywujące. Przepraszam, że tak pośliniłem palec, ale musiałem wyczyścić laptopa, bo zobaczyłem plamę, która mi nie dawała spokoju. Jest to mega motywujące i takie dodające energii. Moja sąsiadka właśnie wyszła na korytarz. Będzie przez chwilę głośno. Dobra, już chyba sobie poszła. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się na część przynajmniej z nich odpowiedzieć. Na część pewnie jak zwykle nie dam rady. No, ale też nie lubię tak gadać dużo o hajsie i pewnie bym tego nie zrobił, tego odcinka, gdyby nie fakt, że dużo ludzi po prostu chciało ten odcinek i poprzedni odcinek też obejrzało bardzo dużo ludzi w zeszłym roku, pamiętam. Czy to nawet było w tym roku, już nie jestem pewien, ale wiem, że cieszyły się to sporym zainteresowaniem. A wiadomo, czym większe zainteresowanie, tym więcej wyświetleń, czym więcej wyświetleń, tym więcej hajsu dla mnie. Nie ma nad czym się zastanawiać. A jeszcze jeśli wam to daje relaks i w ogóle, to why not? Kochani, jeśli chodzi o zarobki, przypomnijmy sobie 2023, za cały rok zarobiłem $2500. Oczywiście wszystko jest opodatkowane i tak dalej. Kurczę, na tym korytarzu naprawdę ile to będzie trwało?
Natomiast jeśli chodzi o zarobki za 2024, moi drodzy, to jest to 3527, czyli o $1000 więcej. Jak sobie to rozłożymy tak na wszystkie miesiące, wyjdzie nam tutaj 14 koła, czyli jakieś 1000 zł z hakiem za każdy miesiąc. Oczywiście tak równo nie było, niektóre miesiące były gorsze, niektóre były lepsze. Zarobków za grudzień wam nie pokazuję, ponieważ jeszcze grudzień się nie skończył. Choć jak ktoś jest w miarę kumaty, to pododaje, podejmuje i będzie wiedział, jak tam grudzień się szacuje. Natomiast tak finalnie jeszcze jakbym miał to skomentować, to muszę powiedzieć, że cieszy mnie po pierwsze stabilność tego kanału. To, że on cały czas zgarnia jakąś liczbę wyświetleń i jakieś zainteresowanie. Po drugie, cieszy mnie to, że ta krzywa jednak idzie do góry. Powoli, bo powoli, ale idzie do góry. I biorąc pod uwagę satysfakcję i poczucie spełnienia pseudoartystycznego, jakie daje mi nagrywanie tych filmów, uważam, że jest to całkiem fajny deal. I no, nie ukrywam, że z dumą patrzę na te wyniki, z taką radością, dumą i też z nadzieją patrzę na przyszłość, bo mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości coś jeszcze może tutaj zdziałać. Jaki jest plan na 2025? Zatrzymam może nagrywanie ekranu, bo już nie będziemy tutaj nic żerować. To już tak całkiem krótko. Jeśli chodzi o 2025, myślę, że przede wszystkim nie zabraknie kontentu samochodowego, bo to jest mój chyba największy learning z 2024, że taki kontent związany z samochodami, z robieniem ASMR w różnych samochodach, z nagrywaniem różnych zabaw konfiguratorami, o przeglądaniu aukcji, ogłoszeń, wszystkiego co dotyczy motoryzacji, plus oczywiście robienie jakichś fajnych rzeczy z moim samochodem, jakichś nowych projektów, być może małych improvementów. To wszystko wam się podoba, to wszystko budzi wasze duże zainteresowanie i nie ukrywam, że mnie to cieszy, ponieważ jest to taka nowa nić, nowa odnoga mojego kontentu, która pojawiła się już kiedyś, powiedzmy, jak robiłem pierwsze materiały o E92 i teraz widzę, że to ruszyło bardziej. A też nie ukrywam, ja bardzo lubię content motoryzacyjny na YouTubie. Mam kilka kanałów, które bardzo lubię oglądać. Jestem fanem marki BMW, jak wiecie, coś tam wiem o historii marki. Paroma tymi samochodami jeździłem. Oczywiście nie jestem jakimś petrolheadem zapalonym, nie znam się też na mechanice, no mam bardzo duże luki w wiedzy, ale jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, estetyczne podejście do samochodów i taką, powiedzmy, średnią wiedzę, na takim średnim poziomie, to coś tam jestem w stanie powiedzieć, coś tam jestem w stanie pokazać, plus zdarza się, że po prostu wpadają mi w rękę jakieś fajne modele aut, więc to na pewno chcę eksplorować. Pewnie będzie trochę mniej komedii w 2025. Zauważyliście pewnie, że roleplaye ukazują się już coraz rzadziej. I to nie jest tak, że nie będę nagrywał nigdy roleplayów. Na pewno jeszcze jakieś się będą pokazywać. Ale kiedyś roleplay był takim stałym elementem kanału, że nawet raz w tygodniu był roleplay. Teraz muszę się przyznać, że ja już tak bardzo nie czuję tych roleplayów. W sensie, nie wiem, być może się zestarzałem na tyle, że już nie mam takiego poczucia humoru lotnego, które mogłoby was na tyle porwać. I sam też nie bawię się na tyle dobrze nagrywając roleplay jak kiedyś. Przez co stwierdziłem, że nie ma na siłę was tym co męczyć. Zważywszy też na to nawet, że ostatnie roleplaye nie zgarniały jakichś bagatelnych wyświetleń, to nawet potem widać, że zarówno ja się wypaliłem, jak i wam tego typu materiały już się mniej podobają. Na pewno nie zrezygnuję z mukbangów, tylko tak jak wspominałem, chciałbym te mukbangi robić właśnie takie już w momencie, kiedy naprawdę coś fajnego wpadnie mi w rękę. Nie robić takich mukbangów na zasadzie wybieramy jakiś randomowy rodzaj produktów i testujemy 5 różnych
śledził i nie usypę te śledzie.